Halo, halo, witam. A w dzisiejszym odcinku trudne zadanie przede mną, no bo to dwóch dowódców epickich weszło do gry i w tym odcinku postaram się obu wam przybliżyć. Będzie tutaj sporo czytania, sporo informacji, ale plus jest taki, że są to dowódcy epiccy, więc trochę mniej będzie tych umiejętności, albo w sensie umiejętności jest tyle samo, tylko w tych umiejętnościach będzie trochę mniej rzeczy, więc mam nadzieję, że jakoś mi to w miarę pójdzie. Oczywiście tych dowódców poznaliśmy już wcześniej, wiedzieliśmy, że będą epiccy, nowi dowódcy epiccy z inżynierii, więc jest to Kafryn i jest to Narces. I teraz zobaczymy sobie ich umiejętności, jak to wygląda. Zobaczmy może najpierw tą Katarzynę. No i pierwsza umiejętność, przepraszam, że one są w takiej formie, pewnie niedługo wejdą w dużo lepszej formie, ale cóż, no, wolę to zrobić po prostu odcinek szybciej, żeby był w miarę na świeżo, niż z pięknymi grafikami, które pewnie się pojawią już niedługo. Ok, przejdźmy już w takim razie do umiejętności. Pierwsza umiejętność Katarzyny. Mamy tutaj obrażenia na jeden cel i pierwsza rzecz, która jest dosyć ciekawa, zwykle jest taka informacja, że mamy obrażenia, które są, kiedy mamy taką walkę wręcz blisko, no i 50% mniej zadajemy obrażeń, jeśli atakujemy z dystansu. A tutaj to nie jest 50%, bo widzimy, że takim z dystansu będziemy uderzali w wysokości 500, a normalnie 900. Przy czym, no tak jak mówię, tam gdzie macie te mili, to nie ma znaczenia, bo tego praktycznie no nigdy nie chcemy tego używać, więc jest to bezużyteczne. Zwykle będziemy wtedy uciekać. Dla mnie totalnie to się nie liczy, więc liczy się to 500, co wartością jest taką, bym powiedział, no właśnie. Wydaje mi się, że musieli tu wypośrodkować, czyli wiecie, no nie mogli dać obrażeń porównywalnych albo takich samych jak dowódcy legendarni, no bo wtedy bez sensu byłoby w ogóle wydawać złote rzeźby na dowódców inżynierii, ale nie mogły być też zbyt małe, tak żebyśmy nie robili dobrych raportów, kiedy będziemy uderzać w kogoś z dystansu, więc musieli trochę wypośrodkować. No jestem ciekawy, jak to wyjdzie w praniu, bo to będzie bardzo ważne, wydaje mi się. Tutaj kwestia właśnie tego, jaki my rzeczywiście zrobimy ten raport tymi dowódcami, ale to powiem wam w jakimś następnym odcinku, bo chyba albo gdzieś w podsumowaniu tutaj będę o tym mówił, bo znowu długo by opowiadać, a tak jak mówię, przed nami jeszcze sporo pracy. Oprócz tego na następne 2 sekundy ten cel, w którego będziemy używać, będzie przyjmował większe obrażenia o 15%. I to jest moim zdaniem bardzo mocne. E, Dlatego, że wiecie, że to nie jest tak, że tylko my będziemy zadawać więcej 15% tych obrażeń, tylko wszyscy. Czyli jeżeli ja kogoś strzelam do kogoś z dystansu, to wszyscy moi sojusznicy będą zadawać temu celowi przez te 2 sekundy 15% więcej obrażeń. I to jest bardzo spoko, bo to jest taki, wiecie, no buff po prostu dla wszystkich moich sojuszników i ogólnie fajna rzecz. Jeżeli w tej umiejętności robimy coś więcej niż tylko obrażenia, to jest to bardzo spoko, tak? Także nie tylko my na tym skorzystamy, ale skorzystają na tym też nasi sojusznicy, co może sprawi, że trochę bardziej polubią te jednostki dystansowe. Okej, dobra. Kolejna rzecz, którą będziemy mieli, to są statystyki. 15% ataku i 10% prędkości marszu i to też jest spoko, bo to są najważniejsze statystyki, jeśli chodzi o ataki dystansowe. Więc jak najbardziej. Znowu nie spodziewałem się tutaj jakichś niesamowitych wartości, ponieważ są to dowódcy pizzy, przypominam, tak? To są dowódcy, których większość graczy sobie wymaksuje po prostu na pstryknięcie palców, kiedy tylko ich tam gdzieś dostanie z tawerny, odblokuje, to od razu będzie można sobie ich używać. No ja tych kluczy złotych nie mam teraz, ale spokojnie, gdzieś tam na pewno ich przygarnę. Myślę, że to nie będzie jakiś wielki problem. Dobrze, przejdźmy sobie do kolejnej umiejętności. I tutaj mamy umiejętność, która będzie jeszcze wspomagana ekspertyzą. To na razie ją zostawmy po prostu i ja powiem przy ekspertyzie, no bo tak jak mówię, to jest epicki dowódca, więc będziemy go używać z ekspertyzą praktycznie od razu. Nie ma co opowiadać tutaj o tej umiejętności bez ekspertyzy. E, Okej, przejdźmy w takim razie do czwartego. Tutaj w ogóle jest śmiesznie, bo zobaczcie, zrobili pewien błąd i mamy na początku napisane, że kiedy używamy aktywnej umiejętności, to 400 jednostek, które są wokół nas, będą dostawały plusy. Oczywiście nie jest to 400, tylko tutaj już poprawili na trójkę, że to są 3 jednostki i będą one dostawały na 3 sekundy. I tutaj jest te 5%, które widzicie, ono jest zwiększone do 15, kiedy mamy już
wiecie, zrobioną całą tą umiejętność, więc będziemy dostawać 15% ataku, obrony i życia. I to jest dla naszej jednostki też. Pamiętajmy o tym, że kiedy używamy ataków z dystansu, no to jesteśmy w dystansie od innych naszych jednostek, więc tutaj nie będziemy dawali plusów innym jednostkom, które, wiecie, walczą w polu, tylko to będzie dawało te statystyki innym jednostkom dystansowym. Więc to jest dobra opcja, jeżeli ktoś gra na przykład na 2 albo na 3 wieżyczki, to używając tego, za każdym razem, jak będziemy używać aktywnej umiejętności na 3 sekundy, tyle statystyk, naprawdę uważam, że to jest kurczę ekstra, nie? Nawet jeżeli używamy tylko tych wieżyczek dwóch, to i tak jest spoko. Jeszcze będziemy mogli dać ten plus jakimś innym jednostkom naszych sojuszników, także uważam, że to jest świetne. Wydaje mi się, że w ogóle ci epiccy dowódcy mogą bardzo zmienić nasze podejście do ataków dystansowych, że może ich być po prostu o wiele więcej niż było. No i wtedy te statystyki ekstra się będą sprawdzały i możemy z nich korzystać bardzo często. Ale czy tak będzie, to zobaczymy. No i teraz ta ekspertyza, o której mówiłem wcześniej, bo ona tutaj jest powiększona. Za każdym razem, kiedy będziemy atakować z dystansu, czyli tak jak chcemy atakować praktycznie cały czas, będziemy mieli 30% szans, czyli dosyć dużo, by przez 2 sekundy zadawać obrażenia o wysokości 400, czyli w sumie będzie to 800. Ba, jeżeli nasz cel będzie miał poniżej 50% jednostek, to będzie w ogóle 500, czyli 1000. To są naprawdę spoko obrażenia, powiem Wam. Jeżeli do tego dodamy tą aktywną umiejętność, wydaje mi się, że naprawdę jest to bardzo, bardzo spoko dowódca. No i powiem Wam, że tutaj jest bardzo ciekawie, ale tak jak mówię, to jeszcze przejdę do tego w podsumowaniu. Ogólnie uważam, że Katarzyna jak na epickiego dowódcę jest bardzo spoko. Oczywiście ciężko tutaj ją porównać do tych dowódców, których używamy normalnie w polu, bo to jest jednak bardzo specyficzna sytuacja, bardzo specyficzny dowódca, ale nawet jak na tych dystansowych, to te rzeczy, które ona ma, mi się naprawdę podobają. Wydaje mi się, że to jest naprawdę spoko dowódca, taki no bez niczego do używania. Okej, może teraz przejdźmy do Narsesa i będziemy później mówić o tym, jak to wszystko wygląda. Narses w swojej aktywnej umiejętności będzie zadawał obrażenia o wysokości 600. Ten 1000 znowu to jest wtedy, kiedy tak naprawdę nie chcemy ich używać. Nawet nie będę o tym mówił, więc patrzmy na te 600. I są to obrażenia od umiejętności. Oprócz tego będzie spowalniał nasz cel o 10%, jeśli chodzi o prędkość marszu i zmniejszał jego atak o 10%. No i znowu, są to niskie wartości, ale zawsze coś. Zawsze będziemy gdzieś tam jednak pomagać tym naszym marszom, które przy okazji walczą w polu i to jest bardzo spoko. Wiadomo, znowu, to są dowódcy epicy, oni nie mogą robić jakiejś takiej ogromnej krzywdy, ale plus jest taki, że każdy z nas może tego dowódcę mieć wymaksowanego i sobie tego spokojnie używać. Także szczerze, znowu uważam, że ta umiejętność jest bardzo fajna. Okej, następna rzecz, którą tutaj mamy, są statystyki, ale już mi się tak nie podobają jak wcześniej przy Katarzynie, bo zobaczcie, co my tutaj mamy. Tracimy 5% ataku, czyli bardzo ważną statystykę dla jednostek dystansowych i dzięki temu zyskamy 25% obrony, która jest nam bardzo mało potrzebna z kolei przy atakach dystansowych. Więc szczerze, wolałbym, żeby tego w ogóle nie było. Żeby ani nie tracić ataku, ani nie zyskiwać tej obrony, czy tam finalnie to się odbije jakoś dobrze na naszych statystykach? Wydaje mi się, że niekoniecznie. Może trochę, tak? No jednak jest to 25% statystyk, więc mam nadzieję, że na tym nie stracimy na umiejętności, na której powinniśmy zyskiwać, ale no cóż, nie jestem jakimś wielkim fanem, szczerze powiedziawszy, tej umiejętności. Okej, popatrzmy sobie teraz na następną rzecz, którą będziemy mieli. Za każdym razem, kiedy będziemy używać aktywnej umiejętności, a nie, przepraszam, tutaj też będzie ekspertyza, więc za chwilę o tym powiem już w ekspertyzie. Zapomniałem, że to akurat ta umiejętność, a teraz przejdźmy sobie do czwartej. Za każdym razem, kiedy będziemy zadawać obrażenia te właśnie z dystansu, będziemy dostawać jeden poziom, te staki tak zwane, w grze i ten stack będzie się równał 1% ataku dodatkowo. No i tak będzie przez 10 sekund. I jeżeli będziemy atakować dalej, no to będziemy mieli później 2%, 3%, aż do 5%. Szczerze powiedziawszy, te 5%, nawet jakbyśmy je dostali na samym początku, to jest to różnica ledwo, że zauważalna w ogóle. Więc okej, to jest wszystko fajnie napisane, ale szczerze powiedziawszy, bardzo niszowa dla mnie umiejętność taka naprawdę, jeżeli przełożymy to na rzeczywisty wynik, na
numer jednostek, jeżeli tam będziemy atakować i na przykład, nie wiem, tam ranimy lekko nawet, nie wiem, 500 jednostek, to może się okazać, że jak będziemy mieli te 5% zrobione, co nam zajdzie chyba z 40 sekund ponad, no to zamiast 500 to będzie, nie wiem, 502. Więc no, wydaje mi się, że tutaj się nie ma czym podniecać, no ale dobra, jest jakaś statystyka, jest ona przydatna, więc mogli zrobić równie dobrze jakąś statystykę totalnie nieprzydatną dla jednostek dystansowych, wiecie. A ci dowódcy epicy często takie mają, tam wiecie, obrona miasta i tym podobne. Okej, no to przejdźmy teraz do tej ekspertyzy, która znowu jest naprawdę bardzo spoko. Za każdym razem, kiedy będziemy używać aktywnej umiejętności, dostajemy 60 punktów furii i będziemy leczyć w wysokości 400, co jest naprawdę spoko leczeniem. Tym bardziej, jeżeli będzie to działało za każdym razem, kiedy dowódca używa aktywnej umiejętności, czyli 2 razy, kiedy używają pierwszy dowódca i drugi. Gdyby to tak działało i to leczenie było w wysokości 800, to wow. To już teraz jest lepsze leczenie od tego, którego ma Małgorzata. To leczenie Małgorzaty jest naprawdę spoko. Ona leczy, ona tam ma, że jest 10% szans, kiedy traci jakieś tam jednostki, czyli po prostu kiedy walczymy, to ma 10% szans na to. I co prawda to leczenie tam jest większe, ale 10% jest ogólnie gorsze, bo rzadziej się zdarza niż ta aktywna umiejętność. Poza tym tam jeszcze jest, wiecie, ten cooldown 5-sekundowy. Tutaj, jeżeli będziemy używać tej aktywnej umiejętności, tak powiedzmy zwyczajnie, czyli co jakieś tam, nie wiem, 7-8 sekund, no to będziemy się leczyć. A jeżeli będzie to też działało na drugim dowódcy, to już w ogóle świetnie się będziemy leczyć. No i dodatkowo będziemy zyskiwali trochę tego szału, żeby używać aktywnych umiejętności. Więc znowu uważam, że ogólnie jest to bardzo spoko. No i właśnie, czy w takim razie, co ja myślę o tych dowódcach tak na koniec, na podsumowanie? Uważam, że to są, jeżeli byśmy porównali ich do innych dowódców epickich, których mamy, oni są po prostu fantastyczni. Dlaczego tak myślę? Dlatego, że wielu dowódców epickich ma rzeczy, które nie są w ogóle ważne, jeśli chodzi o walkę wręcz z przeciwnikami. Mamy tutaj takie umiejętności, które dają nam, wiecie, na przykład tak jak Belisariusz ma umiejętność walki przeciwko barbarzyńcom, nie? Więc czy na przykład właśnie Bodyka, ta zwykła epicka, coś takiego ma. Mamy dowódców, którzy mają jakieś tam, nie wiem, plusy do garnizonów, które szczerze powiedziawszy też nam są tak średnio przydatne. Mamy dowódców, którzy dają nam plusy, kiedy, nie wiem, atakujemy tam czyjeś miasto i tak dalej, co też nie jest nam przydatne, szczególnie na jakiś tam dłuższy etap gry. Natomiast to będą, może bardziej powiem w ten sposób, to będą dowódcy epiccy, których sobie wyobrażam, że mogą to być, i tu podkreślam, mogą to być jedyni dowódcy epiccy, których warto będzie używać w sezonie podbojów. I naprawdę jest taka szansa, ale pewny tego nie jestem. Dlaczego tak mówię? Dlatego, że wiecie, cały plus używania jednostek dystansowych nie polega wcale na tym, jak duże będziemy mieli te statystyki. One oczywiście pomagają, tak? Natomiast tutaj dużo ważniejsze jest to, w jakiej jesteśmy sytuacji. Czyli ogólnie rzecz biorąc, chodzi nam o to, żeby była taka sytuacja, że ja atakuję wroga, który nie atakuje mnie. I wtedy, jako że ja zadaję mu obrażenia od ataku, kontrataku i aktywnej umiejętności, a on mi zadaje tylko od kontrataku, no to wtedy jestem w stanie zrobić na nim dobre numery, szczególnie używając właśnie aktywnej umiejętności. Uważam, że ci dowódcy epiccy, mimo że mają mniejsze statystyki i kiedy będzie tylko, wiecie, tylko strzelanie, to pewnie będą tracić. Na przykład będę strzelał, nie wiem, do Huo i Williama, to przez pierwsze 5 sekund ja mogę nawet tracić, ale w momencie, kiedy ja zacznę używać aktywnej umiejętności, to na 100% będę ten raport miał lepszy, bo po prostu ta aktywna umiejętność zadaje ich obrażenia, a ja nie przyjmuję obrażeń od aktywnej umiejętności i jest to, powiedziałbym po prostu, no takie proste. Więc to może być bardzo ciekawe. W ogóle myślę, że na tych wcześniejszych KVK, czyli wiecie, KVK 1, KVK 2, to mogą być naprawdę bardzo mocni dowódcy. Tak? No bo tam nie mamy takich przeciwników, jakich mamy dzisiaj w Rise of Kingdom, właśnie typu Huo, te wszystkie Williamy i tak dalej. Tam ci dowódcy są dużo słabsi, tam nie mamy tak dużo w ogóle tych legendarnych, wymaksowanych postaci, więc będziemy strzelali bardzo często do postaci epickich. E, i jestem ciekawy, czy przez to nie będzie trochę takiej właśnie mety tych ataków dystansowych, co mogłoby być trochę nawet niebezpieczne. Jest tutaj dużo znaków zapytania, szczególnie na przykład jeżeli chodzi o ten King Skill,
który może nam bardzo pomóc, a tym jednostkom dystansowym bardzo zaszkodzić. I to jest też bardzo, bardzo ciekawe pytanie, jak to będzie wyglądało. No ale samo to, że wiecie, jest taka szansa, że możemy używać dowódców epickich w sezonie podbojów, to jest totalna zmiana gry. Bo do tej pory, no wiecie, używanie epickich tutaj dowódców na sezonie podbojów to jest totalny oklep, nie? To jest no niesamowite zapełnianie wręcz szpitala. Niektórzy dowódcy legendarni są bardzo słabi już na teraz w sezonie podbojów, a już o epickich w ogóle nie ma o czym mówić, więc tutaj no jest to bardzo ciekawe. Jeśli chodzi o porównanie do tych dowódców, których mamy, to też jest to dosyć ciekawe, bo oni są oczywiście słabsi, no i wiadomo, że te statystyki, te, nie wiem, te raporty będą gorsze od tych dowódców legendarnych, których mamy, ale szczerze, wcale to nie znaczy, że one będą złe. Czyli nadal mogą być dobre. I to, co mówiłem, jeśli chodzi o obrażenia jednostek dystansowych, one tak bardzo nie polegają na tym, e, gdzie my będziemy, przepraszam, nie polegają na tych statystykach tak bardzo, co na tym, gdzie jesteśmy i gdzie jest nasz wróg. Jeżeli jesteśmy dobrze ustawieni i powiedzmy, że my strzelamy sobie tutaj i w środku, tutaj, gdzie jest, nie wiem, ten fort teraz, jest jakiś bol i ja sobie do niego strzelam, a nikt mnie nie atakuje, no to wtedy to jest bardzo dobra sytuacja i wtedy robię dobre raporty. I szczerze, czyli będzie taka wielka różnica, na pewno lepszy raport zrobię legendarnymi, ale tymi epickimi mogę nadal zrobić dobre, a wiecie, no jednak złote rzeźby wszystkie zostają u mnie. Ja szczerze, gdybym miał dzisiaj wybór, to na pewno najpierw bym spróbował tych dowódców epickich i później w ogóle bym się zastanowił, czy robić legendarne. Czy może ci epiccy po prostu wystarczą? Może oni będą robić trochę gorsze numery, ale wiecie, ale nadal można robić z nimi numery, można ich używać, można się nimi bawić. Tutaj wydaje mi się, że dla niektórych większym problemem będzie robienie sobie jednostek, w sensie, że trzeba będzie mieć te taczki. Ja teraz mam trochę za dużo, muszę się ich trochę pozbyć. Tak czy inaczej, niektórzy nie mogą mieć tych taczek i to będzie problem, żeby w ogóle zacząć strzelać z dystansu, ale jest to teraz naprawdę będzie łatwe. Dowódcy, epiccy, ekwipunek można sobie zrobić całkiem łatwo. Nawet te uzbrojenia to też nie jest jakiś wielki problem, więc naprawdę to, co mówiłem od wielu, wielu miesięcy, że ten próg wejścia, który był bardzo wysoki, teraz się bardzo obniżył i całkiem możliwe, że bardzo wiele osób zacznie gdzieś tam bawić się tymi jednostkami dystansowymi i kto wie, może nawet je polubią, więc ci dowódcy epiccy są moim zdaniem bardzo fajni. Fajnie, że wchodzą. Chyba trochę szkoda, że tak późno, ale może to też będzie dobre. Zobaczymy, jak oni sobie będą radzić w ogóle w tej grze. Ja na pewno, kiedy oni wyjdą, spróbuję zrobić jakieś tam testy z tymi dowódcami, jak oni sobie tak ogólnie radzą, ale myślę, że tutaj nie da się zrobić takiego tak naprawdę testu, bo trzeba by ten test robić w wojnie, a tutaj jest za dużo zmiennych. Te jednostki dystansowe są jednak bardzo specyficzne. No i może jeszcze tak na koniec, to gdybyśmy chcieli porównywać i sprawdzać, na przykład wiecie, które jednostki szybciej jakiś taki pojedynek pomiędzy wieżyczkami, to oczywiście nie będzie nam się opłacało tymi legendarnymi wieżyczkami, przepraszam, epickimi wieżyczkami walczyć z legendarnymi. Ale szczerze, takie walki ogólnie są mało opłacalne, bo jeśli chodzi o te ataki dystansowe, to najlepsze raporty robimy właśnie, kiedy my strzelamy wieżyczką i strzelamy do tych jakby strzelamy do naszych przeciwników, którzy są w polu, tak? Wtedy robimy na nich dobre raporty. I jeśli chodzi o takie pojedynki wieżyczek 1 na 1, to one zwykle są słabe, więc my bardziej będziemy szukać takich sytuacji, że wiecie, z jednej strony są wieżyczki, w środku jest duży bol i z drugiej strony są wieżyczki. To się tak naprawdę tak często nie zdarza, że walczymy wieżyczka kontra wieżyczka. Oczywiście zdarza się i wtedy te legendarne będą niszczyły te epickie wieżyczki, no ale właśnie, czy to będzie znowu aż tak często? Myślę, że to nie sprawi, że te epickie będą totalnie bezużyteczne. Także no, jestem ciekawy. Myślę, że ci epiccy dowódcy mogą naprawdę sporo namieszać w Rise of Kingdoms, szczególnie na wczesnym etapie gry. Jak wiecie, tam mamy takich mniejszych graczy, którzy w polu za bardzo nie mogli grać, a teraz będą mogli zagrać tymi wieżyczkami. Może to być naprawdę bardzo interesujące, a z kolei dla niektórych bardzo irytujące. Zobaczymy, jestem bardzo ciekawy. A na dzisiaj z mojej strony to wszystko. Trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć.